Od modelu 111 po model 117, tutaj jeszcze brakuje 112, 113, 114. Natomiast muszę się Wam przyznać w tym miejscu do trochę śmiesznej wpadki. Bo w tej paczce, jak już tutaj można zobaczyć, znajdują się jeszcze 3 modele troszeczkę nowszych odkurzaczy Vorwerk Cobalt, Vorwerk Cobalt czy VK117, Vorwerk Elektro typ 1H. Odkurzacz bardzo ładnie rusza, tutaj jest wyłącznik, można było nogą na niego naciskać. To jest Vorwerk Cobalt model 115 typ 4H. Przepraszam, sięgnę sobie po moją ściągawkę. Zobaczmy. O! Zobaczmy, to jest model VK116, czyli pomiędzy tymi, które już tutaj oglądaliśmy. Myślę, że troszeczkę lepiej teraz te ssawki odpowiadają tym modelom. Cześć, ten dzisiejszy odcinek jest takim niedużym uzupełnieniem do 2 odcinków, które oglądaliśmy niedawno, poświęconych temu odkurzaczowi niemieckiej firmy Vorwerk Model 111. To jest właściwie odkurzacz z takiej produkowanej do dzisiaj serii Cobalt, ale przeznaczony prawdopodobnie na rynek francuski. Odkurzacz o nazwie Lutinus, czyli Vorwerk Lutinus Model 111, odkurzaczyk, który wszedł na rynek w 1954 roku. Ten pochodzi chyba z 1955 roku. W jednym odcinku obejrzeliśmy jego demontaż i czyszczenie, w drugim odcinku obejrzeliśmy jego ponowny montaż i wymianę przewodu zasilającego. Była o tym już mowa. Natomiast muszę się Wam przyznać w tym miejscu do trochę śmiesznej wpadki. Mianowicie, ten odkurzacz jest wypożyczony tutaj do przeglądu na kanale od Rafała. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Odkurzacz przyszedł do mnie w paczce jeszcze z drugim odkurzaczem Electrolux 7, którym będziemy się jeszcze zajmować. I ja tutaj w tych 2 poprzednich odcinkach mówiłem, że do tego odkurzacza nie mam żadnych akcesoriów, no bo trudno je było wysyłać, zwłaszcza drążek od tego odkurzacza. Także do mnie do przeglądu tylko przysłany został ten główny element odkurzacza z silnikiem. Właściwie w zupełności to wystarczy, bo zajęliśmy się tutaj silnikiem, sprawdziliśmy, czy wszystko działa. Ale przyznaję, że wpadka polegała na tym, że zupełnie nie zauważyłem, że w tej paczce pod spodem, pod odkurzaczem Electrolux 7, bardzo ładnie spakowane w folię bąbelkową, są jak najbardziej też akcesoria do tego odkurzacza. No drążek nie, bo jego było trudno przysłać. Ale jest bardzo ładny, oryginalny worek na kurz z napisem Vorwerk Lutinus. Jest też ssawka do tego odkurzacza. Także teraz chciałbym to szybciutko tylko założyć, zmontować, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten odkurzacz wygląda w komplecie. Przepraszam, to jest mocowanie drążka. Tutaj jest mocowanie worka na kurz. Nie jestem pewien, on powinien być chyba jakoś tak dokręcony. O, żeby był prawdopodobnie jakoś w ten sposób zamocowany i tutaj podwieszony, no nie wiem, może on był tak podwieszany gdzieś tutaj, raczej wydaje mi się, że w tej pozycji powinien się znajdować tutaj do drążka. Jest to kwestia dokręcenia tego worka tutaj na tym mocowaniu. No powiedzmy, że tak gdzieś mniej więcej to było, tutaj ten worek był przymocowany do drążka. Zresztą zaraz wypożyczymy drążek od jednego z innych odkurzaczy. Zobaczmy tylko, jak teraz będzie działał ten Vorwerk Lutinus po założeniu worka na kurz. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że tutaj chyba nie wkładało się papierowych worków. Późniejsze modele, zaraz to zobaczymy, mają te worki otwierane, także można je otworzyć, można włożyć do środka papierowy worek. Tutaj chyba kurz zbierał się tylko w tym materiałowym worku. Odkręćmy go na chwilę. O. No nie wiem, być może nie, raczej nie było tutaj możliwości włożenia papierowego worka, no bo po jego wypełnieniu byśmy go później nie wyjęli, czyli trzeba było po prostu wytrzepać ten materiałowy worek. Nakręcam go ponownie. Myślę, że dzisiaj już to odkurzanie byłoby raczej mało skuteczne, bo tutaj są różne już otwory w tym worku. Dobra, podłączmy go na chwileczkę do zasilania, może przez regulator napięcia na odrobinę, przy odrobinę obniżonym napięciu.
Myślę, że bardzo fajnie się ten odkurzaczek z tym workiem na kurz prezentuje i trzeba przyznać, że on tutaj całkiem skutecznie zasysa powietrze. Ten worek też jest tak naprawdę mocno powietrzem wypełniony. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy zobaczyć też ten odkurzacz, no prawie kompletny, aczkolwiek zaraz spróbujemy tutaj jeszcze drążek od troszeczkę nowszego odkurzacza zamontować. Natomiast ten dzisiejszy odcinek chciałbym wykorzystać nie tylko do tego, żeby zobaczyć, jak wyglądają akcesoria do modelu Vorwerk Cobalt czy Lutinus 111, ale też, żeby rozpakować tę paczkę, którą widzicie tutaj na podłodze mojego warsztatu, bo w tej paczce, jak już tutaj można zobaczyć, znajdują się jeszcze 3 modele troszeczkę nowszych odkurzaczy Vorwerk Cobalt pochodzących z lat 60. i z lat 70. Myślę, że to jest część kolekcji, która bardzo fajnie uzupełnia się z tym wypożyczonym od Rafała modelem 111. Zobaczmy, co znajduje się w tej paczce. W takim razie na chwileczkę odsuwam tutaj na bok ten odkurzacz Vorwerk Lutinus model 111 i wyjmę z paczki poszczególne egzemplarze tych późniejszych modeli, które tam się znajdują. To jest odkurzacz, który leżał na samym wierzchu. Myślę, że ładnie tutaj się mieści i wszystko dobrze widać. No już jak widać znacznie masywniejszy, z większym workiem od tego modelu 111 Vorwerk Electro Cobalt, charakterystyczne logo, które widnieje na tych odkurzaczach. Ten taki skaczący skrzat, czy elf, czy gnom, które widnieje na tych odkurzaczach od początku, praktycznie od lat 30. Zobaczmy, co to jest. Tutaj jest, nawiasem mówiąc, też rączka do przenoszenia, którą można odczepić. Ok, to jest model Vorwerk Cobalt czy VK117 Vorwerk Electro typ 1H. 250 W, tutaj są znaczki niemieckiego Związku Elektrotechników, austriackiego Związku Techników, jest napis firmy Vorwerk Company z Wuppertalu i to powinien być odkurzacz, który, tak jak przeczytałem na bardzo ciekawej stronie internetowej poświęconej historii tych odkurzaczy, wszedł na rynek w 1972 roku, czyli urządzenie już grubo ponad 50-letnie. Tutaj jest numer 7414. Nie mam pojęcia, czy to może oznaczać, że ten odkurzacz pochodzi z 74 roku. Na pewno był wtedy już produkowany. Wiem, że przeczytałem, że był to model odkurzacza, ten VK117, który chyba ze wszystkich tych modeli Cobalt miał najwięcej różnych odmian kolorystycznych, bo był i całkowicie biały, i ze złotymi napisami, i jakieś różowe. I te odkurzacze były też produkowane w Stanach Zjednoczonych chyba pod nazwą Powermate, czy jakoś tak, w troszeczkę innej tutaj tej kolorystyce, właśnie z inną nazwą. Czy właśnie ten model, który miał najwięcej różnych wariantów. Jest tutaj też drążek oryginalny, jest przewód zasilający. Patrzę, tak, drążek mocowało się tutaj. Prawdopodobnie trzeba wcisnąć tę blokadę. O, i już mamy drążek elegancko do tego odkurzacza zamocowany. Tutaj w środku, w tym materiałowym worku z napisem Vorwerk znajduje się również worek papierowy, który, nawiasem mówiąc, jest jeszcze pełen jakiegoś odkurzonego kurzu, ale to jest nawet fajne. To sobie wszystko też obejrzymy w oddzielnym odcinku o tym odkurzaczu, nie będę tego teraz otwierał. Odkurzacze powinny być sprawne. Zastanawiam się, czy je bez wcześniejszego przeglądu tutaj podłączyć. Sprzedawca tych odkurzaczy, ich poprzedni właściciel zapewniał, że akurat te przysłane modele 3 są sprawne. No to może zaryzykujmy i spróbujmy przynajmniej przy niższym napięciu wypróbować działanie tych odkurzaczy, a tak czy inaczej będą o nich oddzielne odcinki. Podłączam ten odkurzacz do zasilania. Troszeczkę zmniejszę napięcie. O! Odkurzacz bardzo ładnie rusza. Tutaj jest wyłącznik, można było nogą na niego naciskać. Nawet fajnie pracuje. Czyli odkurzacz produkowany od 1972 roku, model VK117. Może ja go na razie tutaj odstawię. O, tak się fajnie zmieści.
Wyciągam kolejny. Układam tutaj kolejny, no znacznie starszy model. Worek na kurz, jak widać, jest troszeczkę podobny. Może odwrócę go. Worek na kurz jest podobny jak w tym modelu 111, aczkolwiek też większy i przede wszystkim ma tutaj od spodu taką możliwość otworzenia tego worka. O, tam w środku nawet widać również jest papierowy worek. Nawiasem mówiąc, chyba też częściowo wypełniony. No ale już tutaj można to było otworzyć, wyjąć ten papierowy worek, wysypać. Zobaczmy na tabliczkę znamionową. To jest Vorwerk Kobold, model 115, typ 4H. Przepraszam, sięgnę sobie po moją ściągawkę. Tutaj sobie zapisałem, że model 115, czyli taki jak ten, był produkowany od lutego 1961 roku do sierpnia 1966 roku. Co ciekawe, jest tutaj też turboszczotka podłączona do oddzielnego gniazdka znajdującego się tutaj pod wyłącznikiem. Do takiego gniazdka można było kiedyś też podłączać suszarki do włosów. Przyznaję, że nie wiem, czy wtedy w latach 60. jeszcze ktokolwiek te odkurzacze z suszarkami do włosów wykorzystywał. Nawet nie wiem, czy jeszcze w komplecie były suszarki do włosów, ale to gniazdko służyło właśnie do podłączenia takich turboszczotek. Wydaje mi się tak, że tutaj po pierwsze ten przewód jest nieoryginalny, bo odkurzacze Vorwerk Kobold miały przewody w takim charakterystycznym zielonym kolorze. Po drugie, wydaje mi się, że ta turboszczotka przy tym odkurzaczu akurat pochodzi chyba od trochę nowszego modelu, bo widać to też po kolorystyce. Te starsze odkurzacze Vorwerk Kobold miały elementy bardziej jasno-zielone, później pojawiły się już takie ciemniejsze zielone elementy. Możemy nawet zobaczyć, to jest szczotka model ET4/5, tak jak sobie zapisałem w mojej ściągawce, to pierwsza taka szczotka, turboszczotka elektryczna model ET1 pojawiła się w 1959 roku, to była pierwsza szczotka odkurzaczy Vorwerk Kobold elektryczna, natomiast model ET4 pojawił się w 1966 roku, czyli ten jest pewnie troszeczkę późniejszy, skoro to jest 4/5. Pewnie gdzieś 67-8 rok, ale mniej więcej, ponieważ odkurzacz był produkowany do 66 roku, można powiedzieć, że mniej więcej jest to urządzenie z podobnego czasu. Pewnie byłaby tutaj oryginalnie jakaś szczotka typu ET3 przy tym odkurzaczu, ale tak czy inaczej pasuje. Drążek zapewne oryginalny, trzeba będzie, znaczy w każdym razie warto byłoby wymienić tutaj też ten przewód, może właśnie na taki jak przy tym odkurzaczu. Jest tutaj też nieoryginalna wtyczka, aczkolwiek wtyczka niemiecka typu Schuko, czyli odkurzacz najprawdopodobniej był też w Niemczech wykorzystywany. Drążek. Aha, tu jeszcze w komplecie jest gdzieś śruba, która służyła do zamocowania tego drążka. Zaraz ją odnajdę. No i ten worek też tutaj był gdzieś. Aha, jest tutaj takie metalowe kółeczko na drążku. Powinien tutaj być prawdopodobnie przywiązany. No, za chwileczkę go przywiążę. W każdym razie tak wyglądało to po zmontowaniu. No nie wiem, możemy spróbować też podłączyć na chwileczkę ten odkurzacz, tylko muszę wziąć inną listwę, bo tutaj wtyczki typu Schuko nie włożę. Tutaj nawiasem mówiąc, ta wtyczka typu Schuko jest niepotrzebna, bo jest to urządzenie w drugiej klasie ochronności, czyli ono i tak nie posiada trzyżyłowego przewodu z żyłą ochronną. Jest po prostu prawdopodobnie ten styk ochronny nie podłączony tutaj do żadnego przewodu. Podłączam, włączam zasilanie, napięcie jest troszeczkę obniżone. Zobaczmy. O! Fantastycznie działa i odkurzacz, i napęd tej elektrycznej turboszczotki. Super, wszystko to sobie dokładniej też w oddzielnym filmie obejrzymy. Odłączam na razie ten odkurzacz. Postawię go też tutaj z tyłu. Zaraz sobie rzucimy okiem na wszystkie te modele. Bardzo fajny, bardzo się z niego cieszę. Niech sobie tutaj stoi. Dobra, wyciągam trzeci i ostatni z odkurzaczy z paczki. Odkurzacz z taką dużą turboszczotką, drążek, oryginalny przewód, oryginalna wtyczka, oryginalny worek na kurz, nawet bardzo ładnie zachowany i czyściutki. Troszkę już tutaj ta uszczelka niestety zaczyna pękać. No i też jest
możliwość otworzenia tego worka. Nawet w środku znajduje się papierowy worek na kurz. Tutaj też ładny napis Vorwerk. No aż trudno to wszystko zmieścić na stole. Biorę sobie moją ściągawkę, rzućmy okiem. No tutaj jest Vorwerk, Cobalt, charakterystyczne logo, przewód turboszczotki podłączony do gniazdka. Zobaczmy, to jest model VK116, czyli pomiędzy tymi, które już tutaj oglądaliśmy. Pomiędzy tym modelem 115 a tym 117, czyli mamy fajnie 115, 116, 117. VK116 Vorwerk Cobalt typ 1H, 200W silnik, Vorwerk Wuppertal, znak towarowy opatentowany. Te modele 116, tak jak czytam tutaj na mojej ściągawce, były produkowane od stycznia 1966 roku do lutego 1976 roku. Czyli w pewnym sensie pokrywają się zarówno z końcowym okresem produkcji tego odkurzacza model 115, jak i z początkowym okresem, a nawet więcej niż początkowym okresem, z pierwszymi latami produkcji tego odkurzacza 117. Można było właściwie te trzy modele w pewnym sensie równolegle dostać. Jest tutaj też turboszczotka typu ET9x10. Patrzę sobie, turboszczotka typu ET10 była produkowana od 1971 roku, czyli to jak najbardziej pasuje do czasu, kiedy był produkowany ten odkurzacz. Być może była ona nawet fabrycznie do niego dodana. Turboszczotka no powiedzmy z 72 roku, odkurzacz produkowany od 66 do 76. Patrzę na numer tego odkurzacza, ciężko to przeczytać, ale tu chyba daty nie mogę. 70 02. Tego nie jestem pewien. Może faktycznie pochodzić on z 1970 roku. To by nawet pasowało. Bardzo fajny odkurzaczyk. Trzeba to oczywiście wszystko wyczyścić. Tutaj widzę, że jest nawet regulacja tej turboszczotki. Nie wiem, może jej wysokości. To sobie też obejrzymy. No to co? To sprawdzamy, tylko najpierw też podłączę tutaj ten drążek do odkurzacza. Wkładam go tutaj. Tutaj żadnych dodatkowych śrub nie ma. Jest taki przycisk z blokadą. No ale nie mogę tego tu włożyć. A jest, już wchodzi. Jest, zaskoczył. No to dobra, to ten odkurzacz jeszcze worek i będziemy mieć zmontowany. Wkładam tutaj worek. Też ma taką tasiemkę, którą tutaj można podczepić. No i odkurzacz też jest bardzo fajny. Też mamy go w całości zmontowanego. Spróbujmy w takim razie też i ten odkurzacz na chwileczkę podłączyć do zasilania. Oryginalna wtyczka. Aha, tej wtyczki tutaj nie włożę. Muszę sobie znowu wziąć tę drugą listę zasilającą. Muszę sobie zrobić jakąś taką jeden duży pulpit z różnymi rodzajami gniazdek, żeby móc te różne urządzenia tutaj bez problemu podłączać. Bo tak robi się trochę plątanina przewodów. Dobra, włączyłem zasilanie, zobaczmy. Super odkurzacz, bardzo fajnie działa. Turboszczotka mam wrażenie, że też działa. Odłączam to wszystko, czyli kolejny fajny model, w tym przypadku VK116 do kolekcji tych odkurzaczy Vorwerk Cobalt. Tutaj jeszcze mam taką śrubę w paczce, która chyba służyła do zamocowania drążka w tym odkurzaczu 115. Nie jestem pewien, czy nie brakuje tutaj nakrętki. Poszukam, może gdzieś tam ją znajdę, jak nie to nakrętkę na pewno dobiorę. Zobaczymy, jak to było montowane w filmie o tym odkurzaczu. To idzie do środka, to idzie tutaj w mocowanie. W to wchodzi śruba, to jeszcze na pewno jakaś podkładka musi być. Może śruba
Tak, tu musi być jeszcze jakaś podkładka i to się chyba wkręca tam z drugiej strony. A może nawet nie ma podkładki, tylko w ten sposób to blokuje zaraz. Tak, o, w ten sposób jest ten drążek już teraz faktycznie zablokowany. No takie troszeczkę inaczej to jest zrobione niż w tych modelach późniejszych. Ale trzyma się. Obiecałem jeszcze na początku, że zobaczymy, jak wygląda ten odkurzaczyk Cobalt czy Lutinous model 111 z drążkiem. Pożyczyłem do niego na chwilkę drążek od tego modelu 115. Zobaczmy, czy będzie tutaj pasował. Wkładam do środka ten element, wkładam drążek tutaj i wydaje mi się, że... Ojej, przepraszam. Wydaje mi się, że będzie to wszystko pasowało. Momencik. O. I przykręcam. Bardzo fajnie się trzyma i naprawdę zgrabnie teraz ten odkurzaczyk wygląda. Tutaj oczywiście ten worek jeszcze trzeba by... Aha, tu jest za mały worek, nie sięga. Trzeba by troszeczkę przedłużyć jakimś łańcuszkiem albo sznureczkiem to mocowanie worka, bo po prostu prawdopodobnie w oryginalnym drążku od tego odkurzacza to kółeczko tutaj, ten zaczep był troszeczkę niżej, no bo worek w tym modelu 111 jest mniejszy niż w 115. Możemy go nawet na chwileczkę jeszcze z tym drążkiem włączyć. No to włączę i zobaczmy. Bardzo fajnie działa i bardzo fajnie z tym drążkiem wygląda. Dobra, ale drążek wraca do swojego modelu Cobalt 115. Pomyślałem sobie jeszcze, że ja jednak zamienię tutaj te ssawki i szczotki w tych odkurzaczach, no bo tak, tutaj mamy model 15 produkowany od 61 do 66 roku, a ssawkę mamy ET45 produkowaną pewnie gdzieś 67, od 67 czy do początku lat 70., czyli odłączę i zdejmę z tego odkurzacza tę ssawkę, tylko teraz będę miał problem. Nie, udało się ją ładnie tutaj wyjąć. No, czy uda się ją zdjąć? Tak, zdejmuję tę ssawkę i tę ssawkę założę do tego odkurzacza, który był produkowany od 66 roku. 116 od 66 do 76 roku, ssawka gdzieś z końca lat 60., czyli lepiej pasuje. Załóżmy ją. Tę ssawkę zdejmuję, odczepiam też tutaj przewód. Założę do niego tę ssawkę. Co prawda one już tutaj powinny być z takim zatrzaskiem. Ta takiego zatrzasku nie ma, ale tutaj bardzo dobrze pasuje i też zobaczcie, te elementy odkurzacza i tej turbo szczotki, czy tej turbo ssawki też ładnie do siebie pasują. Czy gniazdko pasuje? Pasuje. Myślę, że będzie to lepiej odpowiadało temu odkurzaczowi. Natomiast tutaj mamy ssawkę ET910, czyli produkowaną gdzieś od początku lat 70. i myślę, że ona też lepiej się nadaje do tego odkurzacza 117 produkowanego od 72 roku. Spróbujmy, czy będzie pasowała. Tak, nawet tutaj jest taki zatrzask do jej zamocowania. Pasuje również wtyczka. Fajnie. Myślę, że troszeczkę lepiej teraz te ssawki odpowiadają tym modelom. Natomiast do tego najstarszego odkurzaczyka teoretycznie moglibyśmy dać tę ssawkę, tylko ona, patrzę, tak, nawet się tutaj ładnie tym haczykiem zahacza za obudowę, czyli bałem się, że ten rodzaj mocowania nie będzie tu pasował, ale jak najbardziej do tych odkurzaczy też ten rodzaj mocowania ssawek się nadaje i myślę, że ten najstarszy odkurzaczyk z tą prostą ssawką też zupełnie nieźle wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ten odkurzaczyk z 55 roku, model, który wszedł na rynek w 54 roku,
no to do niego raczej w ogóle jeszcze takiej elektrycznej turboszczotki czy turbossawki nie było. No bo tak jak przeczytałem, pierwszy model ET1 wszedł na rynek w 1959 roku, czyli w tym czasie jeszcze w ogóle takich ssawek nie było. Aczkolwiek jak najbardziej można by na przykład tę tutaj zamontować i podłączyć do gniazdka przewidzianego dla suszarki do włosów. Myślę, że teraz lepiej to wygląda. No a ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za ten wspólny dzisiejszy przegląd tych trzech, a właściwie nawet czterech odkurzaczy Vorwerk Cobalt od modelu 111 po model 117. Tutaj jeszcze brakuje 112, 113, 114 tylko w tej grupie odkurzaczy, także mamy jeszcze sporo do uzupełnienia w kolekcji. Przy jakiejś innej okazji obejrzymy sobie też te starsze modele. No a z każdym z tych trzech odkurzaczy spotkamy się też w oddzielnych odcinkach. Dziękuję za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.